Zasłona zamknij. Jasne, zasłona zamykam. Cześć! W tym filmie zobaczycie urządzenie, dzięki któremu w prosty sposób zautomatyzujecie swoje istniejące zasłony. Zapraszam do oglądania. Bez żadnych narzędzi, bez śrub i nakrętek, po prostu zakładamy napęd na drążek lub dwa i gotowe. Z pomocą technologii Bluetooth w smartfonie i specjalnej aplikacji możemy sterować istniejącymi zasłonami czy firanami. Switchbot Curtain to pierwsze w świecie urządzenie, dzięki któremu możemy zmodernizować już istniejące zasłony, które mocowane są na drążkach czy szynach. Napęd do kurtyn został finalistą konkursu IDEA 2020. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych nagród w Stanach Zjednoczonych i wysoko ceniona na całym świecie. Rozwiązanie to otrzymało także nagrodę Good Design Award 2020, przyznawaną przez Japoński Instytut Promocji Nowych Rozwiązań. Aby zautomatyzować kurtynę, wystarczy nam jeden taki robot, ale najczęściej używamy dwóch do zasłon, które rozsuwane są na boki. Urządzenie posiada akumulator, który wystarcza na 8 miesięcy pracy. A gdy zainstalujemy panel słoneczny, to w ogóle nie musimy go serwisować. Posiada też akcelerometr, czyli przyspieszeniomierz oraz sensor optyczny. Razem z napędem mamy dodatkowe akcesoria, które pozwolą nam na dostosowanie go do różnych typów zasłon. Zawartość tego pudełka wyceniona jest na $79, ale po zastosowaniu kodu rabatowego można go kupić za $67. Typy switchbotów na inne rodzaje szyn są jeszcze tańsze. Można je zamówić w kolorze białym lub czarnym. Elementy robota. U góry znajduje się gumowa rolka napędowa. W najprostszej konfiguracji do zautomatyzowania pracy zasłon potrzebny nam jest jeden lub dwa roboty oraz smartfon z Bluetooth oraz zainstalowaną aplikacją Switchbot. Aplikacja z robotem komunikuje się poprzez Bluetooth. Aplikacja jest bardzo dobrze opracowana. Po kolei poprowadzi nas poprzez proces instalacji. Nawet nie musimy zaglądać do instrukcji. I już po chwili pierwszy robot został połączony, sparowany z aplikacją w smartfonie. Wybieramy typ szyny. Zaznaczamy, jaki mamy model robota na rurę. Rodzaj zasłony,
kotary. Mamy sporo wskazówek i podpowiedzi, z których możemy skorzystać. Wybieramy stronę, na którą będzie odsłaniana zasłona. Prawo, lewo czy od środka na boki. Wybieramy otwieranie podwójne, dlatego musimy też sparować drugiego robota. Wystarczy krótko nacisnąć przycisk, po czym automatycznie aplikacja wykleje robota i połączy się z nim. Montujemy roboty na szynie. Wystarczy założyć i ścisnąć. Ponieważ mamy zainstalowane dwa roboty i do poprawnej ich synchronicznej pracy należy teraz je ze sobą połączyć. Proces jest automatyczny. Przystępujemy do konfiguracji. Będziemy teraz ustawiać położenia krańcowe jednego i drugiego switchbota. Pomoże nam w tym animacja w aplikacji. Próba obu, jednoczesne otwieranie, a następnie zamykanie. Jeżeli uznamy, że jest wszystko OK, kończymy. To jest ekran podstawowy. Tu zamkniemy i otworzymy, a także zatrzymamy w dowolnym miejscu. Po kliknięciu Więcej wchodzimy w ekran szczegółowy. Możemy wybrać tryb pracy cichszy, wolniejszy, z tym, że jest ten tryb mniej wydajny. Jest on słabszy od normalnego, w związku z tym może nam się zasłona zatrzymać, gdy napotka większy opór. Switchboty mogą pracować jednocześnie lub osobno. Suwakami możemy ustawić procentową wartość otwarcia. Roboty wyposażone są w czujniki światła i można zautomatyzować ich pracę, odpowiednio ustawiając próg zadziałania. Można wybrać opóźnienie zadziałania, a także ustawić harmonogram według godzin i dni.
W ustawieniach zawarte są dodatkowe informacje. Tutaj możemy skalibrować od nowa switchbota. Możemy także włączyć lub wyłączyć funkcję Touch and Go. Funkcja Touch and Go polega na tym, że gdy instynktownie ręcznie zaciągniemy zasłony, to switchbot wyczuwa te pociągnięcie, włączy się i wykona resztę pracy. A to przykład montażu innego typu zasłon na drążku z zastosowaniem klipsów. Ułatwiają one przesuwanie tkaniny po drążku. Aby fałdy na zasłonach utrzymać w jednakowej odległości, możemy użyć klipsów i dołączonego do zestawu przezroczystego silikonowego paska. Do tej pory poznaliśmy podstawową konfigurację i połączenie ze smartfonem w technologii Bluetooth. Jak mogliście zobaczyć, instalacja oraz konfiguracja nie powinna nam zająć według producenta więcej niż 30 sekund. Oczywiście, jeżeli będziemy to robić któryś raz z kolei. Poza pierwszym razem na pewno dłużej. Na początek powinien nam wystarczyć sam napęd. Możemy jednak rozbudować sterowanie switchbotem o kolejne elementy. To jest panel słoneczny. Wprawdzie napęd wyposażony jest w akumulator, który może wytrzymać 8 miesięcy bez ładowania, to dołączenie panelu słonecznego spowoduje, że już nigdy nie będziemy musieli ponownie go ładować. Prąd ładowania jest niewielki, wynosi tylko 250 mA, ale z powodzeniem naładuje baterię napędu. Tym panelem możemy też naładować smartfona. Panel możemy zamocować bezpośrednio na napędzie lub za pomocą dołączonego do panela przewodu. Panel zawiesić gdzieś z boku za pomocą przylepców i podłączyć do napędu dołączonym przewodem. Sterowanie zasłonami możemy rozbudować o kolejne elementy. Jest to pilot zdalnego sterowania, termometr, a także hub, koncentrator. Z jego pomocą połączymy się z internetem i będziemy mogli sterować z dowolnego miejsca na świecie. Tak wygląda sterowanie pilotem. Oprócz sterowania za pomocą aplikacji i pilota możemy także sterować głosowo. OK Google. Zasłona otwórz. Jasne, zasłona otwieram. OK Google. Zasłona otwórz 80%. Jasne,
Zasłona otwieram do 80%. Funkcja Touch and Go. Wystarczy pociągnięcie, a SwitchBot wykona resztę pracy. A teraz sprawdzenie możliwości SwitchBota, jego siły. 6 butelek w sumie ważą około 9 kg. Jak widać, daje radę. Po przeprowadzonych testach, podsumowując, mogę stwierdzić, że SwitchBot do kurtyn i zasłon to ciekawe, nowatorskie urządzenie. Pozwala zmodernizować pracę zasłon i kurtyn bez zmiany zastanych rozwiązań. Wystarczy założyć, uruchomić aplikację i gotowe. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!